Uwaga! Zmiana klimatu. Część czwarta. Nasze piękno. Legenda o stworzeniu Kaszub mówi, że Bóg budował świat, wysypując z wielkiego worka góry, doliny, morza, rzeki i inne wspaniałe rzeczy, tworząc różne krainy. Po skończeniu swojego dzieła jeden z aniołów zwrócił Stwórcy nieśmiało uwagę na Kaszuby, które nic z tego worka nie dostały. To głęboko poruszyło Boga, który, chcąc naprawić swój błąd, ponownie zaczął potrząsać workiem. Okazało się, że na dnie pozostały jeszcze różne okruchy: pagórki, rzeki, strumienie, jeziora, lasy, pola i łąki. Spadały one teraz na kaszubskie piaski, tworząc przepiękną mozaikę. A Pan Bóg znów zwrócił się do anioła Kaszub. Teraz masz pod opieką kraj piękniejszy od innych. Strzeż go dobrze i troszcz się o niego. Jest na Kaszubach wyjątkowy obszar, na którym tereny zurbanizowane ciągną się wzdłuż pradoliny rzek Redy i Łeby, pomiędzy rozległymi lasami, granicząc z wodami Zatoki Gdańskiej. Parki krajobrazowe, rezerwaty, liczne pomniki przyrody, siedliska rzadkich gatunków flory i fauny, rzeki czy jeziora – tym wszystkim mogą cieszyć się mieszkańcy gmin zrzeszonych w Komunalnym Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki. Związek tworzą Gdynia, Sopot, Rumia, Reda i Wejherowo oraz gminy wiejskie Szemut, Wejherowo i Kosakowo. Obszar ten zamieszkuje prawie 500 000 mieszkańców. Na skraju wschodniej części Związku Gmin u wybrzeży Gdyni znajduje się jeden z najstarszych rezerwatów w Polsce. Utworzony w 1938 roku rezerwat Kępa Redłowska. Jest jednym z nielicznych miejsc na południowym Bałtyku, gdzie można obserwować naturalne procesy geofizyczne zachodzące na styku lądu i morza. Widać to na okazałym 60-metrowym klifie, który w wyniku działalności fal morskich nieustannie cofa się w głąb lądu. Rezerwat ma za zadanie zachowanie lasu, bogatego w różne gatunki drzew, w tym wyjątkowego jarząba szwedzkiego, który jest reliktem epoki lodowcowej. Kierując się na północ od Kępy Redłowskiej, napotkamy charakterystyczne, czasem kamieniste plaże, gdzie fale rozbijają się o pozostałości po dawnych falochronach. Krajobraz uzupełniają mniejsze klify, takie jak na przykład w Mechelinkach w gminie Kosakowo. Zaledwie 2 kilometry dalej linia brzegowa przybiera formę piaszczystej ławicy. To Mierzeja Rewska, zwana szperkiem, o długości około 1 kilometra, tworząca rodzaj naturalnego molo, które upodobało sobie wiele gatunków ptaków, zwłaszcza mewy. Mierzeja jest częścią mielizny utworzonej przez prądy morskie, ciągnącej się pod powierzchnią wody aż do miejscowości Kuźnica na Półwyspie Helskim. Mielizna przecina wody Zatoki Puckiej na 2 części, z których ta północna objęta jest ochroną w ramach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Osłonięte od pełnego morza płytkie wody zatoki tworzą warunki dla wyjątkowych ekosystemów związanych z roślinami naczyniowymi. Podwodne łąki trawy morskiej stanowią siedliska dla unikatowych organizmów wodnych – igliczni i wężynki, które barwą i kształtem upodobniły się do liści trawy. Fauna zatoki jest różnorodna. Latem, także przy samym brzegu Mierzei Rewskiej, można zaobserwować chełbię modrą. Jej organizm aż w 98% składa się z wody.
Z kolei wiosną wody Nadmorskiego Parku Krajobrazowego są idealnym miejscem na tarło dla osobliwego gatunku, jakim jest belona. W wodach zatoki bytują też duże ssaki, takie jak morświn czy foka szara. Ten pierwszy występuje sporadycznie, natomiast populacja foki szarej w tej części Bałtyku jest stosunkowo liczna. Dorosłe samice osiągają do 220, a samce nawet do 300 kg wagi. W skład Nadmorskiego Parku Krajobrazowego wchodzą też rezerwaty przyrody, m.in. Mechelińskie Łąki i Beka. Zostały utworzone, by zachować rzadkie gatunki roślin, jak na przykład występującego na wydmach Mikołajka Nadmorskiego. Ponadto oba rezerwaty chronią zbiorowiska szuwarowe i łąkowe, w tym tak zwane słonawy oraz specyficzne siedliska słonolubne. W przypadku rezerwatu Beka bardzo ważnym celem ochrony są też miejsca lęgowe cennych gatunków ptaków. Na terenie tego obszaru i w najbliższym otoczeniu występuje ich blisko 200, w tym przeszło 40 jest gatunkami tutaj gniazdującymi. Jacek Karczewski, przyrodnik, autor książek o ptakach, współzałożyciel Stowarzyszenia Ptaki Polskie, a ponadto pomysłodawca wielu znanych kampanii społecznych, takich jak na przykład Bądź na ptak czy Noc Sów, potrafi w niezwykle pasjonujący sposób opisać różnorodny świat ptaków bytujących w takich rezerwatach. Rezerwat Beka, wyjątkowe miejsce, jedno z ostatnich, jeśli nie ostatnie miejsce w Polsce, gdzie zobaczymy trochę jeszcze nadmorskich, bagiennych, momentami solnych łąk. Zaledwie 190 hektarów, niewielki teren, a jednak przyciąga wielkie ilości ptaków. Najwięcej jest ich tutaj wczesną wiosną, późną jesienią, w czasie migracji. Ale Beka to też miejsce, do którego ptaki przylatują, żeby założyć swoje gniazda, żeby tutaj wychować swoje pisklęta. I mamy tutaj kilka gwiazd. W całej Polsce 30 kilka par przepięknej pliszki cytrynowej. W Bece co najmniej 10 par pliszek zakłada swoje gniazda. W całej Polsce mamy też zaledwie 30 kilka, może 40 par ostrygojadów. W Bece są oczywiście obecne. Ostrygojady to też ptaki długowieczne. Wiele z nich żyje 40 kilka, 50 kilka lat. Kolejna gwiazda Beki to ochary. W całej Polsce 100, może 100 kilkanaście par oczywiście wyprowadzają swoje lęgi również w Bece. Oprócz łabędzi niemych, tych, które kojarzymy, które znamy z naszych miejskich stawów, w Bece są też łabędzie krzykliwe. Tajemnicze ptaki dalekiej północy, tajemnicze ptaki królowej śniegu i to są też te łabędzie, które tańczą na jeziorze Czajkowskiego. Takich miejsc już nie ma. Bądźmy dumni z tego, że tę Bekę tutaj mamy i chrońmy ją ze wszystkich sił, każdy z nas. Rezerwat Beka leży w delcie Redy, będącej najważniejszą rzeką w tym rejonie. Dociera tu płynąc przez tereny kilku gmin związku, a długimi odcinkami tworzy malownicze meandry. W wodach Redy występują cenione przez wędkarzy gatunki ryb, takie jak pstrąg czy lipień. Rzeka zasilana jest wodami m.in. z jednego z największych jezior na terenie Związku Gmin. Jezioro Orle jest nie tylko atrakcyjnym miejscem do wypoczynku i wędkowania. W podłożu jeziora występują zasoby kredy jeziornej, szacowanych jako jedne z największych w Polsce. Ponadto w bezpośrednim otoczeniu jeziora znajdują się rozległe torfowiska podlegające specjalnej ochronie w ramach obszaru Natura 2000. Ważnym elementem hydrologii w zlewni rzeki Redy jest także Zagórska Struga, miejscami zachowująca charakter strumienia górskiego, której część przepływa przez rozległą dolinę otoczoną lasami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Panoramę parku i dolinę idealnie widać ze specjalnie zbudowanego punktu widokowego na górze Markowca w Rumi. Mieszkaniec, na co dzień podróżujący szybką koleją miejską w relacji Wejherowo-Gdynia, może podziwiać przepiękne wzgórza Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, ciągnące się wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych związku. Jego charakterystyczną górzystą rzeźbę terenu zawdzięcza ostatniej epoce lodowcowej, dzięki której powstały także unikatowe śródleśne jeziora lobeliowe, jak te w rezerwacie Pełcznica. Wiedzę na temat Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego można zdobyć dosłownie w samym jego centrum, wybierając się do Ośrodka Edukacji Leśnej w Marszewie. To miejsce regularnie odwiedzane jest zwłaszcza przez dzieci i młodzież z lokalnych szkół. Niektórzy twierdzą, że powiedzmy moje pokolenie było ostatnim pokoleniem, które bawiło się swobodnie w lesie, może na jakiejś dzikiej łące. Dzisiaj dzieci częściej bawią się samodzielnie w grach sieciowych, a nie gdzieś w dzikiej przyrodzie. Niestety ma to skutki. Dzieci gorzej rozwijają się emocjonalnie. Takie obiekty jak Leśny Ogród Botaniczny Marszewo powstały m.in. po to, żeby dzieci mogły pobyć w lesie pod minimalnym nadzorem osób dorosłych, żeby mogły poczuć las dotykiem, zapachem, wszystkimi zmysłami i to ma naprawdę dobre skutki. Dzieci uspokajają się, wyciszają i dopiero dotknąwszy wszystkimi zmysłami przyrody, mogą się później o niej uczyć. Lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, zarządzane przez leśników z Nadleśnictwa Gdańsk, są dosyć wyjątkowe na tle kraju. W ogromnym stopniu to są lasy bukowe, które w większości same się obsiały. Część sosen dosadzili leśnicy. I co ważne, na tle kraju są to lasy stosunkowo stare. Na przykład lasy w obrębie Oliwa średnio mają nawet 90 lat, co na tle iglastych, sosnowych lasów Polski, których wiek sięga około 60 lat, jest to naprawdę sporo. Swoistym tętnem lasu są urodzaje nasion. Konkretnie w lasach otaczających Trójmiasto to są urodzaje nasion buka, które pojawiają się co 4-8 lat. Przypomina troszeczkę takie tętno lasu, które bije w bardzo wolnym 4- czy 6-letnim rytmie. Co ważne, ten rytm w wyniku globalnego ocieplenia ulega zachwianiu i może być to problemem dla tych drzew. Lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego bardzo przypominają lasy podgórskie, takie jak spotkamy na przykład w Bieszczadach. Co ciekawe, również roślinność zielna, ale też niektóre zwierzęta częściej spotkalibyśmy w górach niż na nizinach. Takim ciekawym ptakiem, który potrafi nurkować w górskich potokach, ale też właśnie u nas jest pluszcz. Jest oczywiście mnóstwo saren, mnóstwo jeleni. W północnej części kompleksu pojawiają się wilki. Mamy taką strefę ochronną bardzo rzadkiej ważki iglicy. Dla mnie osobiście najciekawszym wydarzeniem jest powrót bobra do naszych lasów. To był gatunek na skraju wyginięcia tak naprawdę w Polsce, a dzisiaj przy potoku Sfelinia mamy kilka tam, które zbudowały te ssaki. Prowadzą tam swoje normalne życie tuż przy osiedlu, potrafią ścinać drzewa przy samych blokach i mają się tam świetnie. Bobry podlegają częściowej ochronie gatunkowej. Obowiązują zakazy m.in. niszczenia ich budowli czy zabijania tych zwierząt. Powyżej ich głównych siedlisk w źródliskowym biegu rzeki w obrębie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego znajduje się rezerwat Łęk nad Sfelinią. Powstał przede wszystkim, by chronić niezwykle ciekawe zbiorowiska łęgu jesionowo-olszowego wraz z ekosystemami łąkowymi i źródliskowymi. Flora roślin naczyniowych tego rezerwatu szacowana jest na ponad 200 gatunków, z czego 6 jest pod ścisłą ochroną. Można tu spotkać także rzadkie gatunki ptaków, takie jak dzięcioł czarny czy pliszka górska.
Rzeka Swelinia zaskakuje swoim pięknem także w jej dolnym biegu, aż po same ujście do Zatoki Gdańskiej. To obszar objęty ochroną w postaci użytku ekologicznego zwanego Jarem Sfelini. Ten swoisty wąwóz został wyrzeźbiony przez rzekę w morenowych wzgórzach i przypomina potok górski. To miejsce jest malowniczą ostoją miłośników przyrody, którzy pragną uciec od miejskiego zgiełku. W Trójmiejskim Parku Krajobrazowym cenna przyroda jest dosłownie po drugiej stronie ulicy. Niekiedy polodowcowe wzniesienia parku wchodzą w miasto, tworząc miejsca wręcz kultowe dla jego mieszkańców. Tak jest w przypadku Świętej Góry w Gdyni-Leszczynkach. Wystarczy wejść na sam jej szczyt, przy okazji odwiedzając niewielką kaplicę, aby móc podziwiać panoramę miasta. W Trójmiejskim Parku Krajobrazowym jest też miejsce, gdzie w świat przyrody wkomponowana jest historia i kult religijny. To Kalwaria wejherowska, łącząca jeden z najciekawszych polskich zabytków sakralnych z chronionymi lasami. W pobliżu niektórych kaplic o zmierzchu można usłyszeć pospolite gatunki sów, na przykład uszatkę. Zaledwie pół kilometra od lasów Kalwarii znajduje się zaskakujące miejsce ochrony siedliska pewnego gatunku. Ogromny strych należący do kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Wejherowie stanowi kryjówkę dzienną kolonii rozrodczej nietoperza, nocka dużego. Samice odpoczywają skupione blisko siebie. Wiszą głowami w dół, przyczepione do najwyższego punktu kondygnacji. To najdalej na północ w Europie wysunięta kolonia tego gatunku, która pod koniec lat 90. liczyła około 130 osobników. Obecnie ich liczebność jest dużo mniejsza. Dlatego tak ważne było ustanowienie odpowiedniej formy ochrony tego miejsca. Oddalając się od siedliska, w którym nietoperze czują się bezpiecznie, kierujemy się na północ. Na horyzoncie pojawia się drugi, bardzo ważny, ogromny kompleks leśny tego rejonu. To Puszcza Darżlubska, gospodarowana przez Nadleśnictwo Wejherowo. Mamy w zasadzie pełne spektrum zwierząt, począwszy od jelenia, daniela, sarny, dzika, również wilka, lisa, jenota, ptaki drapieżne, sowy różnego rodzaju, a również bieliki. Na Nadleśnictwie Wejherowo realizowany jest program ochrony przyrody. Jednym z elementów tego programu jest tworzenie rezerwatów. Takich rezerwatów utworzonych mamy 7. Kolejną formą ochrony przyrody są pomniki przyrody. Są to różnego rodzaju pomniki, zarówno drzewa, jak i głazy, grupy drzew, bluszcze. Najstarszy drzewostan, który rośnie na naszym terenie, to jest 250-letnia buczyna, ale średni wiek drzewostanów kształtuje się w granicach 80 lat. Nadleśnictwo Wejherowo prowadzi autorski program ochrony sów, w tym przypadku włochatki, suweczki. Ten projekt polega na tym, że leśnicy dokonują dwukrotnie nasłuchów, bytowania tego ptaka, pieśni godowych. Wówczas teren ten jest wyłączony zupełnie z gospodarki leśnej, aby zapewnić ptakom swobodny rozwój i rozród. Prowadzimy dodatkowo zajęcia edukacyjne. Bardzo dużym powodzeniem cieszy się tak zwana Noc Sów, którą realizujemy w ramach naszego projektu, gdzie można zapoznać się z rodzajami sów, które występują, z gatunkami sów, które występują w Puszczy Darżlubskiej. Oprócz tego mamy noc z nietoperzami, także prowadzimy też czynną ochronę nietoperzy. Mamy tutaj obok piękną ścieżkę edukacyjną. Można się przejść, zapoznać się właśnie z formami również ochrony przyrody, bo mamy i retencje, mamy właśnie budki różnego rodzaju. Na terenie Nadleśnictwa Wejherowo realizowany jest jeszcze jeden projekt związany z ochroną przyrody, mianowicie posiadamy ośrodek rehabilitacji ptaków drapieżnych. W ramach tego ośrodka ptaki, które doznały różnego rodzaju uszkodzeń, chorują, znajdują tam opiekę. Oczywiście nie tylko naszą leśną, ale również weterynaryjną. W sytuacji, kiedy nie możemy ptaka doprowadzić do zdrowia,
Szukamy dla niego dodatkowej opieki u specjalistów. Sytuacje, kiedy ptak dochodzi do siebie, jest w stanie funkcjonować samodzielnie, wypuszczany jest na wolność. Prowadzimy program retencjonowania wody. Odtworzyliśmy, bo chyba tak to trzeba nazwać, już ponad 100 zbiorników, w których magazynowana jest woda. Nawet niewielkie zbiorniki, czy naturalne, czy tworzone przez człowieka, gdzie znajduje się woda, powodują podniesienie się poziomu wód gruntowych wokół, co oczywiście stwarza i poprawia warunki bytowania i rozwoju zarówno drzew, jak i oczywiście bytowania zwierząt. Warto zwrócić uwagę także na naturalne akweny występujące na obszarach wiejskich. W gminie Szemut dobrym przykładem chronionego siedliska w środowisku wodnym jest ustanowiony ponad 20 lat temu użytek ekologiczny pod nazwą Śmieszka w Bojanie. Wiosną można obserwować tu kolonię lęgową mewy śmieszki o unikatowych zasobach genowych. W obrębie tej samej gminy znajdziemy też miejsce, które pomimo znacznego przekształcenia go przez człowieka nadal stanowi cenną wartość przyrodniczą. Mechowiska zemblewskie, które są specjalnym obszarem ochrony siedlisk, odznaczają się dużymi walorami krajobrazowymi dzięki powstałym siedliskom bagiennym i torfowiskom. Ze znajdujących się tu szuwarów turzycowych czy charakterystycznych mechowisk alkalicznych korzystają różne gatunki ptaków, w tym żurawie. Nie tylko obszary wiejskie stanowią potencjał dla ochrony siedlisk. W mieście, z pozoru zwyczajnie wyglądające miejsce, może okazać się wyjątkowym stanowiskiem jakiegoś gatunku. Niewielki staw tuż przy ulicy jednej z dzielnic Gdyni na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym szczególnym. Ale gdy przyjrzymy się mu w słoneczny marcowy dzień, możemy dostrzec jego osobliwych mieszkańców – żaby trawne. To gatunek przede wszystkim lądowy, ale w okresie rozrodu potrzebuje właśnie takich stawów lub innych zbiorników. W tym czasie podgardle samca przybiera odcień niebieski. Żaba trawna jest objęta ścisłą ochroną gatunkową w Polsce i, co prawda nie jest zagrożona wymarciem, to jednak dużym dla niej problemem jest zanikanie naturalnych miejsc bytowania, w tym także wysychanie oczek czy zbiorników wodnych. Z kolei w sercu Sopotu znajduje się mocno już przekształcony współcześnie wąwóz, na terenie którego Rada Miasta ustanowiła użytek ekologiczny pod nazwą Kokoryczkowe Zbocze. W lutym, jeszcze przed wiosną, pojawiają się tu ranniki, rośliny należące do najwcześniej zakwitających po stopieniu śniegu. Natomiast wczesną wiosną na zboczach wąwozu rośnie kokorycz pusta i kokorycz wątła. A to wszystko tak blisko centralnej części miasta, cieszącego się nieprzypadkowo opinią uzdrowiska. Na głębokości około 800 metrów pod powierzchnią Sopotu znajdują się pokłady solanki. To naturalne roztwory soli, które zawierają wiele cennych minerałów i mikroelementów. Sprawiają one, że inhalacja powietrzem nasyconym solanką ma korzystny wpływ na zdrowie. W obrębie Komunalnego Związku Gmin ogromnym bogactwem naturalnym jest też najzasobniejszy zbiornik wód podziemnych w kraju, a związek spełnia istotną rolę w koordynowaniu działań mających na celu ochronę jego zasobów przed zanieczyszczeniami. Mieszkańcy związku mają na co dzień wokół siebie wyjątkowe zasoby i skarby przyrody, które mogą podziwiać, ale także z których mogą mądrze korzystać. Żyjemy w dobie zmian klimatu i musimy zrobić wszystko, aby chronić przed jej skutkami tę piękną przyrodę. To nasze piękno. Dla nas i dla przyszłych pokoleń. Razem chronimy środowisko.